Czy kiedykolwiek przyłapałeś się na myśleniu o samym akcie myślenia? Na przykład leżysz albo jesteś w jakimś środku transportu i nagle twój umysł zaczyna żonglować wieloma tematami jednocześnie? Rzeczy z przeszłości, obawy o przyszłość, lista zakupów, egzystencjalne niepokoje. Wszystko naraz, bez wyraźnego powodu. Wydaje się, że mózg znudził się i postanowił stworzyć spektakl. Co najciekawsze, tak przywykliśmy do tego umysłowego szumu, że prawdziwa cisza zaczyna wywoływać dyskomfort. Wydaje się, że coś jest nie tak. Jakbyśmy popełniali błąd tylko dlatego, że nie przetwarzamy czegoś mentalnie przez cały czas. Ale spokojnie. Nie ma nic złego w chęci odrobiny spokoju. Szukanie spokoju umysłowego to nie lenistwo. To ludzka potrzeba. Myślenie to narzędzie. Potężne. Tak. Ale jeśli próbujesz go trzymać przez cały czas, w końcu się nim zranisz. Faktem jest, żyć cały czas w głowie to nie to, do czego zostaliśmy stworzeni. I w większości przypadków nawet niczego nie rozwiązujemy. Po prostu powtarzamy myśli, odtwarzamy sceny, kłócimy się mentalnie z ludźmi, którzy nawet tam nie są. To wyczerpujące i najgorsze, często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo w tym jesteśmy uwięzieni. Ten film nie nauczy cię opróżniać umysł, ani siedzieć w pozycji lotosu na szczycie góry. Propozycja jest znacznie bardziej konkretna. To dostrzeżenie, że nadmiar myśli to nie synonim świadomości. W rzeczywistości często służy oddalaniu nas od niej. A jeśli jesteś mentalnie zmęczony, niespokojny lub czujesz, że zapomniałeś, jak po prostu istnieć, zostań tutaj. Ponieważ gdy zrozumiesz powód tego sposobu funkcjonowania umysłu, twój pogląd na ciszę nigdy więcej nie będzie taki sam. Wiele osób nawet nie zauważa wewnętrznego hałasu, który nosi, ponieważ stało się to nową normalnością. Ale to, co powszechne, niekoniecznie jest zdrowe. Tak jak bagatelizujemy wyczerpujące dni pracy, tak też normalizujemy przyspieszone myśli. Jakby życie w mentalnym wyczerpaniu było jakimś trofeum. Jeśli twój umysł nie jest zawsze aktywny, rozwiązując coś, pojawia się to uczucie bycia spóźnionym, nieproduktywnym. Ale prawdziwa jasność nie rodzi się z przeciążonej głowy. Pojawia się właśnie wtedy, gdy przestajesz próbować rozwiązać wszystko na siłę. Zastanów się chwilę. Ile twoich największych pomysłów pojawiło się, gdy zmagałeś się, próbując wymyślić rozwiązania? Prawdopodobnie żaden. Najlepsze spostrzeżenia pojawiają się pod prysznicem, podczas spaceru, patrząc w sufit, gdy gubisz się w nicości. To nie jest wysiłek mentalny. To pauza. To w tej nieobecności presji pojawia się głębsza świadomość. Umysł działa jak śnieżna kula. Jeśli cały czas nią potrząsasz, widok staje się mętny. Ale gdy pozwolisz zawartości opaść, wszystko staje się samo z siebie bardziej wyraźne. Problem nigdy nie polegał na myśleniu. Problem to nadmiar. Gdy myślenie jest nieustanne, przekształca się w szum, a im więcej mentalnego hałasu, tym mniej miejsca pozostaje na ujawnienie się prawdziwej świadomości. Świadomości nie da się wymusić. Pojawia się naturalnie, gdy mentalne zamieszanie osiada. I tu zaczyna się ważne odkrycie. Gdy przestajesz się czepiać każdej myśli, która się pojawia, zaczynasz zdawać sobie sprawę, ile z nich jest bezużytecznych. Stare wzorce, powtórzone idee, ponownie przerobione zmartwienia, które już zostały rozwiązane. Pojawiają się pod pozorem pilności, ale to tylko ślady emocjonalne, mentalne echa, bez prawdziwej funkcji. Nigdy nie zostałeś stworzony do życia uwięzionego w swoim własnym umyśle. Dlatego przebywanie wśród natury tak uspokaja. Dlatego muzyka może cię głęboko poruszyć, gdy po prostu słuchasz, nie analizując. Najbardziej pamiętne chwile życia nie przychodzą z narracjami, przychodzą z obecnością. Gdy przestajesz traktować myślenie jako protagonista, zaczynasz naprawdę żyć, zamiast tylko zastanawiać się nad życiem. Czego niewielu ludzi uczy, to właśnie to. Cisza to nie brak działania. To portal do bardziej autentycznego stanu percepcji. Gdy jesteśmy uwięzieni w ciągłym myśleniu, nasza uwaga żyje kilka kroków przed ciałem. Prawie zawsze jesteśmy w innym czasie czy miejscu. Odtwarzając przeszłość, projektując przyszłość, próbując rozmów, które nigdy się nie odbyły, uwięzieni w niekończących się listach. Rzadko jesteśmy tam, gdzie nasze stopy rzeczywiście są. Możesz spacerować po pięknym parku, ale jeśli umysł odtwarza kłótnie sprzed dni, twoje ciało może się zrelaksować, ale układ nerwowy wierzy, że konflikt wciąż trwa.
Tak potężny jest umysł. Ale oto paradoks. Myśli mają tę moc tylko wtedy, gdy pozwalasz im dowodzić bez kwestionowania. To nie jest tak, że jesteś na ich łasce. To jest tak, że przyzwyczaiłeś się traktować każdą myśl jak pilne powiadomienie, podczas gdy w rzeczywistości większość takich nie jest. Miałeś już tę negatywną, losową myśl, która nagle zmienia twój nastrój. Ale jeśli zbadasz, zdasz sobie sprawę, że pojawiła się znikąd. Żadnego prawdziwego bodźca, tylko mentalny nawyk, automatyczna pętla, mięsień, który stał się zbyt silny od nadmiernego używania. Tu cisza pokazuje swoją siłę, ponieważ bycie w ciszy nie oznacza bezwładności. To przestanie mylić się z myślami na tyle długo, by przypomnieć sobie, że nie musisz wszystkiego załatwiać umysłem. Niektóre z twoich najbardziej trafnych wyborów w życiu, te, które po prostu poczułeś, zrodziły się w tym miejscu. Nie zastanawiałeś się długo, nie musiałeś się przekonywać. Po prostu wiedziałeś. To jest ta inteligencja, która żyje poza myślami. Nie jest głośna, nie narzuca się, jest stabilna, jest spokojna i nie wymaga, żebyś cały czas karmił ją ideami. A teraz następuje zwrot. Gdy pozwalasz sobie nie myśleć cały czas, nie stajemy się mniej świadomi, stajesz się bardziej. Twoje słuchanie się pogłębia. Zaczynasz zauważać szczegóły wcześniej niewidoczne, a życie zyskuje przepływ, który nie zależy już od ciągłej kontroli. Ponieważ jasność, której szukasz, nie rodzi się z wysiłku myślenia więcej. Kwitnie, gdy pozwalasz ciszy ujawnić to, co zawsze tam było. I jest jedna rzecz, o której rzadko się mówi w kontekście nadmiaru myśli. To nie tylko o tym, co się myśli, ale o nieustannej potrzebie narracji własnego istnienia mentalnie. Od momentu przebudzenia już masz głos komentujący wszystko. Podczas gdy pijesz kawę, twój umysł już tka obserwacje. Nawet w momentach odpoczynku pojawia się ta wątpliwość. Czy powinienem robić coś innego? Wydaje się, że nigdy nie jesteśmy naprawdę sami, ponieważ myślenie stworzyło nawyk interpretowania, etykietowania i osądzania każdej sekundy doświadczenia. A ten ciągły hałas nie tylko wyczerpuje, ale także oddala nas od prawdziwego życia. Ponieważ widzisz, jest gigantyczna różnica między byciem obecnym, a byciem uwięzionym we własnych myślach o teraźniejszości. Jedno to jak głębokie oddychanie. Drugie to jak bycie nadzorowanym od wewnątrz. Nie potrzebujemy umysłu, który monitoruje i analizuje wszystko, jakby tworzył raporty. Nie jesteś maszyną, jesteś żywą istotą, a twoja funkcja tutaj to nie obliczanie świata, to jego odczuwanie. I dlatego nie zostaliśmy stworzeni do nieustannego myślenia. Im więcej energii wydajemy na narrację wydarzeń, tym mniej energii pozostaje na pełne ich przeżywanie. Istnieją całe warstwy świadomości, które ujawniają się tylko wtedy, gdy przestajesz ścigać je umysłem. Małe zmiany w ciele, emocje, które nie wymagają naprawy, idee, które po prostu się pojawiają. To jak dostrajanie stacji radiowej, która zawsze tam była, ale mentalne zakłócenia nie pozwalały ci jej zauważyć. To tam obecność ujawnia się potężna, nie jako odległa czy mistyczna koncepcja, ale jako coś praktycznego i głęboko ludzkiego. Bycie obecnym ponownie łączy cię z naturalną mądrością. Mądrością, która nie potrzebuje list za i przeciw, aby rozpoznać to, co prawdziwe. Która nie spieszy się, by mówić tylko po to, aby uciec od ciszy. Która więcej obserwuje, więcej czuje, mniej reaguje. W obecności nie potrzebujesz, aby twoje myśli opisywały moment, ponieważ jesteś w nim. A gdy w końcu zakosztowałeś tego stanu jasności, wewnętrznej ciszy, pełności, zaczynasz dostrzegać ciężar całego hałasu, który nosiłeś bez potrzeby. Ciekawe, prawda? Największe odkrycia, których ludzie szukają, jasność, spokój, pewność siebie, to nie rzeczy, które dodaje się do życia. Pojawiają się, gdy przestajesz komplikować wszystko od wewnątrz. Społeczeństwo uczy nas, że bycie odnoszącym sukcesy i szczęśliwym zależy od robienia więcej, planowania wszystkiego, kontrolowania każdego szczegółu umysłem. Ale w praktyce chodzi bardziej o eliminację hałasu, który zakrywa to, co już wiesz, już czujesz, już jesteś. Ta mentalna presja ciągłego planowania następnego kroku to nie jasność, to napięcie przebrane za postęp. I tu rzecz staje się poważna. Ludzie najbardziej scentrowani, promieniujący obecnością i spokojem,
nie ścigają myśli. Po prostu nauczyli się ufać własnej świadomości bez próby ciągłej kontroli. Myślenie ma początek, środek i koniec. Jest liniowe, podąża trasą, ma strukturę. Świadomość to przeciwieństwo. Jest szeroka, cicha, natychmiastowa. Nie ściga, obserwuje, nie próbuje przewidywać. Po prostu odpowiada. A gdy zaczynasz żyć kierowany tą świadomością, zamiast opierać się wyłącznie na nieustannym myśleniu, coś potężnego się zmienia. Przestajesz czuć potrzebę ciągłej gotowości. Nie dlatego, że przestałeś się troszczyć, ale ponieważ nauczyłeś się być wystarczająco obecny, aby działać z jasnością w odpowiednim momencie. A ta obecność to dokładnie tam, gdzie żyje Twoja siła. Nie jesteś już 10 kroków do przodu, uwięziony w tym, co mogłoby się stać. Jesteś tutaj, stabilny, mniej impulsywny, z większą energią, a podejmowanie decyzji przestaje przypominać mentalną wspinaczkę. Staje się czymś prostym, bezpośrednim, bez wysiłku. Ale tu jest nieoczekiwany zwrot. Tego stanu nie osiągasz, próbując zbyt mocno być obecnym. Uzyskujesz do niego dostęp, gdy zdasz sobie sprawę, że już jesteś tutaj. Cisza nie wymaga zdobycia. Wystarczy przestać przed nią uciekać. I dlatego myślenie przez cały czas to niedroga. Ponieważ mądrość, której szukasz, nie jest w następnym genialnym pomyśle. Jest tuż pod wszystkimi pomysłami, czekając, aż zatrzymasz się na tyle długo, by ją usłyszeć. Bądźmy szczerzy, cisza stała się czymś podejrzanym w dzisiejszych czasach. Jeśli nie mówisz, nie piszesz, nie przewijasz ekranu, ani nie planujesz, ktoś zaraz pomyśli, że coś jest nie tak, a czasami nawet ty sam czujesz niepokój. Jakbyś był spóźniony tylko dlatego, że twój umysł nie pracuje na pełnych obrotach. Ale co jeśli cisza to nie pustka? Co jeśli to właśnie miejsce, gdzie najważniejsze rzeczy w końcu zaczynają się pojawiać? Widzisz, problem nie polega na samym akcie myślenia. Problem polega na tym, że nikt nie nauczył cię słuchania życia bez zakrzykiwania go myślami. Istnieje cała warstwa doświadczenia, do której większość ludzi nigdy nie ma dostępu. Właśnie dlatego, że myśli nie zostawiają miejsca na jej ujawnienie. Jest w pauzie między jedną rozmową a drugą, w chwili przed następnym słowem. W tej przestrzeni między jedną ideą a drugą, gdzie nie reagujesz ani nie planujesz, po prostu dostrzegasz, przebudzony w teraźniejszości. A gdy wejdziesz w tę przestrzeń, zaczyna się dziać coś zaskakującego. Stajesz się bardziej intuicyjny. Działasz z większą jasnością, bez tej autosabotażu wątpienia w siebie przy każdym kroku. Przestajesz udawać dla innych i zaczynasz żyć z większą autentycznością. Twoje słuchanie się poprawia, twoja obecność się pogłębia. Nawet akt nierobienia niczego staje się przyjemny. Nie dlatego, że stałeś się leniwy, ale ponieważ w końcu nie walczysz już z ciszą. I oto prawda, która umyka uwadze. Nie musisz wypełniać każdej spokojnej sekundy myślą. Niektóre z największych skoków w twoim życiu przyjdą właśnie wtedy, gdy przestaniesz próbować rozwiązać wszystko umysłem i zaczniesz czuć odpowiedź. Istnieje mądrość w ciszy, rodzaj zrozumienia, który nie przetłumaczy się na słowa. Objawia się, gdy nie reagujesz na coś, co wcześniej cię denerwowało. Gdy śpisz głęboko, gdy oddychasz powoli, gdy zwracasz uwagę na moment bez próby ucieczki do głowy. Nie musisz całkowicie porzucać myślenia. Musisz tylko przestać traktować je jako jedyny głos, który zasługuje na wysłuchanie. Ponieważ gdy tylko pozwolisz świadomości mieć przestrzeń, nawet tylko trochę, zdasz sobie sprawę, że życie zawsze próbowało z tobą rozmawiać. I ono nie krzyczy, szepcze. Istnieje bardzo rzadka wolność, której prawie nikt nie doświadcza. I nie pochodzi od zdobycia wszystkiego, ani naprawienia defektów. Pojawia się, gdy zrozumiesz, że nie musisz gonić mentalnie za wszystkim, co pojawia się przed tobą. Nie musisz chwytać każdej myśli, odpowiadać na każdą ideę, ani analizować każdej sytuacji, aby twoje życie miało sens. Nie wszystko wymaga przemyślenia. Niektóre rzeczy proszą tylko o twoją obecność. Nie musisz mieć opinii o każdej wiadomości. Nie jest konieczne mentalne próbowanie wszystkich możliwych wersji przyszłości, ani nadmierna interpretacja ciszy w rozmowie. Czasami cisza to po prostu cisza i to wystarczy. Zostaliśmy uwarunkowani, by wierzyć, że nasza wartość jest związana z produktywnością, łącznie z mentalną. Jakby jeśli nie pracujemy tutaj na górze, to ponosimy porażkę. Ale prawdziwa jasność
nie przychodzi jak zalew zadań do wypełnienia. Płynie jak spokojny strumień, gdy tylko przestaniesz próbować tamować wszystko nieskończonymi analizami. To jest punkt zwrotny w Twoim umyśle. Gdy zrozumiesz, że myślenie to opcja, nie obowiązek, gdy nauczysz się ufać przestrzeniom między myślami tak samo jak samym myślom, czujesz się bardziej pewnie. Nie dlatego, że to wymusilisz, ale ponieważ przestaniesz marnować energię, próbując kontrolować to, co nie wymaga kontroli. Mówisz spokojniej, słuchasz uważniej i łączysz się głębiej ze wszystkim, co robisz, nawet jeśli to nic. I dlatego nie powinieneś myśleć cały czas. Nie dlatego, że myślenie to zły facet, ale ponieważ spokój nie konkuruje o przestrzeń. Czeka i pojawia się, gdy przestaniesz wypełniać każdą cichą sekundę hałasem. Następnym razem, gdy pojawi się impuls, aby przerwać ciszę na siłę, spróbuj zostawić ją tam na kilka sekund więcej. Nie po to, aby wymusić objawienie, ale aby przypomnieć sobie, jak to jest po prostu być tam, nie wymagając, aby cokolwiek się wydarzyło. Prawda jest taka, że prawie nikt nie nauczył cię od małego, że masz prawo do bycia świadomym, bez potrzeby narracji każdej sekundy swojego życia mentalnie. Możesz przejść przez dzień bez potrzeby rozwiązywania wszystkiego w głowie. Możesz po prostu istnieć, nie usprawiedliwiając każdej chwili myślą. Żyjemy w świecie, który uwielbia ciągłe bodźce i ruch bez pauzy. Najszybszy, najgłośniejszy, najmądrzejszy zawsze są najbardziej cenieni. Ale prawie nikt nie mówi o mocy po prostu niereagowania, niezaangażowania się w każdą myśl, niewyciągania wniosków przez cały czas, nieprzetwarzania każdego momentu w mentalną gimnastykę. I co ciekawe, ludzie, którzy najbardziej przekazują spokój, ci, którzy wchodzą do pomieszczenia i zmieniają energię, nie są mniej inteligentni, bo myślą mniej. Po prostu zrozumieli, że prawdziwa inteligencja nie potrzebuje się afiszować. Czasami po prostu obserwuje, słucha i czeka na odpowiedni moment, a wtedy pojawia się z jasnością zamiast zamieszania. To właśnie zaczynasz odkrywać, gdy przestajesz oczekiwać, że twój umysł będzie nosić wszystko sam. Ponieważ świadomość, prawdziwa, już tu jest. Nie jest ukryta za kolejną książką samopomocy, ani w twoim następnym momencie oświecenia. Jest pod tym wszystkim, czekając, aż ją znowu zauważysz. Więc jeśli jesteś zmęczony, przeciążony mentalnie, czujący niewidzialny ciężar, może problem nie polega na tym, że jesteś zepsuty. Może po prostu zbyt dużo myślisz o rzeczach, które nigdy nie wymagały tak wiele myślenia. Używaj swojego umysłu jak narzędzia, nie jak miejsca zamieszkania. A gdy nadejdzie cisza, nie próbuj jej wyrzucić. Powitaj ją jak starego przyjaciela. Pozwól jej przypomnieć ci, jak dobrze jest być tutaj, nie wymagając wyjaśniania niczego. A jeśli dotarłeś aż tutaj, chcę, żebyś skomentował poniżej: nie jestem swoimi myślami. Po prostu to. Wtedy będę wiedział, że naprawdę poczułeś tę treść. Nie tylko ją usłyszałeś, ale poczułeś. A jeśli chcesz, podziel się z kimś, kto utknął w zbyt przyspieszonym trybie mentalnym za długo. Ta pauza może zrobić dla nich to, co właśnie zrobiła dla ciebie. Do następnego pozostań obecny, wytrwały i troszcz się o swój spokój jak o złoto, bo nim jest i zawsze był.